Cześć wszystkim, z tej strony Ola. Witajcie na moim kanale Ilustratorka. Dziś chciałabym Wam poopowiadać trochę o tym, jak budować nastrój w danej pracy, od czego on zależy, jakie elementy najlepiej użyć, żeby go zbudować, co najbardziej na niego wpływa. Dlaczego nastrój w pracy jest tak bardzo ważny? Przede wszystkim dlatego, że od razu nadaje nam jakiś charakter pracy, pokazuje nam klimat, to w jakim otoczeniu ta historia, ta scena się dzieje, no oraz od razu czujemy to napięcie, czy wesołość, czy różne inne emocje, które mają znajdować się w danej pracy. Czym w ogóle klimat może być budowany? Może być budowany naprawdę wieloma elementami, od postaci, kompozycji, elementów, symbolów czy symboli? Nie wiem. No ale najważniejsza w tym wszystkim jest zawsze kolorystyka. Nic tak dobrze nie buduje nastroju danej pracy, danego filmu, danego kadru, tak jak kolorystyka, gama barw. Jeżeli mamy na przykład jakieś symbole, pojedyncze symbole, one też w jakiś sposób budują nam charakter pracy. Na przykład jeżeli umieścimy coś, co w danej kulturze, na przykład w naszej kulturze lub ogólnoświatowej kulturze przyjęło jakieś konkretne znaczenie, no to już możemy odczuć jakiś charakter danej pracy. Na przykład jeżeli umieścimy gdzieś w pracy czaszkę, no to od razu można wyczuć, że jest to praca, która ma być straszna, która ma budować napięcie, może jakiś klimat grozy, no ale też niekoniecznie, bo może to być zwykłe przedstawienie Halloween. Dlatego właśnie fajne jest to, jak gama barw potrafi zbudować klimat danej pracy. To już jest bardzo skomplikowany temat. Ciężko to szczerze mówiąc wytłumaczyć, jednak są takie gamy kolorystyczne, które często się powtarzają w danych rodzajach prac. Można to trochę wziąć z przykładów różnych filmów, kiedy mamy pokazaną pustynię i mamy nałożony taki ciepły, pomarańczowo-żółty filtr. On bardzo często pojawia się w tego typu nagraniach, w tego typu rysunkach. Przykładem może być Mad Max. Tam na przykład nie większość, tylko praktycznie cała akcja dzieje się na pustyni i wszystko jest skąpane w takim mocnym, żółtym słońcu, ale to nie jest taki naturalny krajobraz, jednak jest podbita ta ciepła barwa w całości. To samo, kiedy mamy takie zimne barwy, przeważnie są one stosowane, kiedy klimat filmu jest taki zimny, to jest jakiś klimat grozy lub taki śpiący, nostalgiczny. Weźcie sobie na przykład najzwyklejszy film o Jamesie Bondzie, gdzie mamy jakieś sceny w Alpach, w śniegu. Wtedy też jest taki niebieskawy filtr nałożony na kadry. No i dzięki czemu to potęguje wrażenie tego chłodu. To nie jest też takie czarno-białe, jakby się mogło wydawać, bo naprawdę można używać, bawić się tą kolorystyką w bardzo wszelaki sposób, budować jakieś napięcie przez jasność, nasycenie, gamę kolorystyczną. Nie chodzi tutaj właśnie tylko o tło, chodzi też, żeby to tło wpływało na postaci, ponieważ jak już kiedyś wspominałam, kolory zawsze oddziałowują na siebie. Jeżeli ktoś znajduje się w danym środowisku, to z automatu przyjmuje daną gamę barw. Tylko tu też nie chodzi o to, że jak ktoś stoi koło zielonego drzewa, to z automatu staje się zielony. Tylko tu chodzi o to, że mamy taką poświatę, jakby to wytłumaczyć. Na przykład właśnie wróćmy do tego pomarańczowego filtru z filmów, które toczą się na pustyni. Ci ludzie, ta skóra jest wtedy taka bardzo ciepła, taka nasycona. Widać, że ten filtr działa po całości i nie tylko na tło, nie tylko na otoczenie. Kolorami można zdziałać naprawdę wiele, bo tak naprawdę każdy kolor w naszej głowie ma jakąś utartą symbolikę, z czymś konkretnym nam się kojarzy i dzięki temu, używając dany kolor, możemy podbić ten nastrój tak, żeby wydawało nam się, że ta scena dzieje się w jakimś konkretnym klimacie. Ciepłe barwy, no to od razu czujemy, że jest ciepło, że jest energetycznie. Jeżeli są bardziej nasycone, pomarańczowe te barwy, to jest skwar. Jeżeli są bardziej stłumione, no to jest tak przyjemnie. Natomiast jeżeli mamy takie zimne barwy, no to od razu czujemy właśnie ten klimat taki śpiący, zimny. Potrafimy sobie wyobrazić ten chłód. Zielenie, ale takie zgniłe wszędzie wokół, to można sobie wyobrazić taki klimat bagienny albo nawet i apokaliptyczny. Ten temat chciałabym wytłumaczyć na jednej z moich ostatnich prac, którą ostatnio wykonywałam. Jest to praca, którą rysowałam do książki.
książki. Jest to w ogóle część całej serii ilustracji, którą rysowałam do tej książki i książka będzie się nazywała Kosmiczne baśnie. Nie jest jeszcze wydana, wszystko jest w trakcie, jednak ilustracje już są stworzone. Oczywiście wszystkie będziecie mogli je zobaczyć na moim Instagramie, gdzie serdecznie Was zapraszam. Natomiast wracając do samej ilustracji. W tej pracy miałam uchwycić taki postapokaliptyczny klimat zagłady, zniszczenia. W tym celu właśnie użyłam kolorów szarych. To akurat była sugestia autorki, jednak ja użyłam też delikatnie niebieskawych barw, ponieważ bardzo lubię te zimne odcienie szarości, a poza tym to fajnie tak podbijało klimat, że jest tam zimno, chłodno i nieprzyjaźnie. Jak widać na ilustracji mamy rodzinę, która w pośpiechu ucieka do auta. W oknie siedzi pies. Pies jest mechaniczny, który był własnością dziewczynki, która go opuszcza, no i obydwoje z tego powodu są bardzo smutni. Dzięki ekspresji na twarzy dziewczynki widzimy, że jest to smutny przekaz, jest to smutna scena, szczególnie dla dziewczynki, która musi zostawić to, co kocha. Mało tego, że miał być to klimat takiego zniszczenia, miałam pokazać taki brud, te śmiecie walające się po ulicach. Miało być to po prostu widoczne, że na ulicy dzieją się bardzo niepokojące niepokojące dzieci dzieją się na ulicach. Chodziło o to, żeby pokazać, że na ulicy dzieją się bardzo niepokojące rzeczy, dlatego ta rodzina musi uciekać z domu. Co jest jeszcze takiego nowego w tej pracy? Ojej, popnęłam aparat. Co jest jeszcze takiego nowego w tej pracy? Tutaj pierwszy raz testowałam ten tusz Rotring w połączeniu z akwarelą, ale najpierw robiąc line art, a dopiero później kładąc akwarelę. Nie robiłam tego wcześniej, tłumaczyłam to w filmiku z Japonką, dlaczego tak nie robiłam. Obiecałam, że na pewno spróbuję w taki sposób, że najpierw line art tuszem, później akwarela. No i jak obiecałam, tak zrobiłam, ale też nie robiłam tego w ciemno, że robiłam to bezpośrednio na tej pracy. Najpierw sobie oczywiście popróbowałam na kartce obok, czy na pewno ten tusz się nie rozpuszcza, żeby później nie było niespodzianki. Wypróbowałam to sobie, wszystko działało tak jak trzeba, więc wzięłam się do rysowania. Jest tylko jedna rzecz, która przeszkadza w takim rysowaniu, w tej kolejności. Akwarela delikatnie przykrywa czarny line art, nie jest już on taki wyraźny, ta czerń nie jest taka głęboka, no i przez to jest ona taka przytłumiona. Tutaj akurat przez przypadek mi się to sprawdziło, ponieważ tam, gdzie jest ta scena za oknem, to właśnie tak jak mówiłam, miała być to taka szaro-bura rzeczywistość, gdzie właśnie nadciąga zagłada lub już jest po tej zagładzie i niedobitki przeżyły. Ta akwarela, taka szaro-niebieska, stłumiła mi delikatnie ten line art, delikatnie go rozjaśniła, dzięki czemu jest on szary. To fajnie zagrało, bo wszystko jest takie stłumione. Widać, że ta atmosfera jest taka ciężka, to nie jest wszystko takie wyraźne, jakby to wszystko było delikatnie za mgłą. Jednak co trzeba było, to jeszcze raz delikatnie poprawiałam tuszem, już nie tak dokładnie, tylko tam delikatnie przejechałam w miejscach, gdzie uważałam, że powinno być bardziej czarno. Na przykład podkreśliłam psa, ponieważ jest on na pierwszym planie, znajduje się on w domu, więc nie znajduje się on w tej atmosferze kurzu, dlatego też on jest poprawiony, ma bardzo wyraźny line art. Drugą rzeczą, którą spróbowałam akurat w tej serii ilustracji, to są markery Copic, a co więcej, próbowałam je w połączeniu z akwarelą, ponieważ widziałam, że niektórzy tak robią. Trochę mnie to zaciekawiło i muszę przyznać, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. No, akwarele same w sobie nie są bardzo nasyconym medium. Są to farby wodne, naprawdę trzeba dać dużą ilość barwnika, żeby one się fajnie nasyciły. Natomiast jeżeli zrobi się z nich bazę, a później poprawi markerami, to bardzo fajnie, jednolicie to wygląda i nadaje nasycenia. A poza tym trochę przyspiesza pracę, a jeszcze poza tym super się cieniuje kopikami. Ja robiłam to pierwszy raz, tylko znowu podkreślam, nie robiłam tego na czysto tutaj. Wcześniej sobie popróbowałam na kartce, jak się rysuje kopikami, żeby później nie mieć niespodzianki, że wszystko zepsułam, jak to często bywa. W każdym razie wypróbowałam sobie to połączenie i nakładanie drugiej warstwy kopików jest super, bardzo fajnie to wygląda. Daje bardzo fajne, gładkie przejścia. Ja w ogóle nie zdawałam
zdawałam sobie sprawę, że kopiki robią takie super przejścia. Ja markery wyobrażałam sobie nieco inaczej. Myślałam, że one są takie bardziej tępe, że nie robią takich delikatnych gradientów. Szczerze mówiąc, do tej pory moje jedyne doświadczenie z flamastrami to były pisaki w pierwszej podstawówce, no i ten czarny kopik, którym rysowałam komiksy. Ale ostatnio zainwestowałam sobie w większy zestaw kolorowych markerów. Swoją drogą wybór odcieni to jest droga przez mękę. Wybieram te odcienie i cały czas czuję niedosyt, budżet się kończy, nie wiesz co zrobić, chcesz więcej tych odcieni. Te odcienie różnią się od siebie minimalnie, ale czujesz, że musisz mieć je wszystkie. Dobra, ale wracając do naszej pracy. Klimat można stworzyć naprawdę wieloma elementami, postaciami, czyli na przykład ich ekspresją, mimiką, emocjami, ich ruchami, pozami. Można go stworzyć za pomocą jakichś symboli, jakichś elementów, które mają jakieś znaczenie w danej kulturze. Można przede wszystkim działać kolorystyką, jednak kolorystyka to już jest bardzo zaawansowany temat. Jest to temat nie na pierwszy raz, no bo przede wszystkim ktoś, kto się uczy rysować, powinien zacząć od monochromatycznych prac, zwykłym ołówkiem, żeby uczyć się formy, dopiero później wchodzi kolor. Kolor to jest bardzo trudna rzecz. Kiedyś zrobię film o teorii koloru i jak go wykorzystywać w rysunku. Po tych wszystkich próbach, po tych wszystkich nowych rzeczach, praca prezentuje się w ten sposób. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie i pamiętajcie, żeby skomentować filmik, jeżeli Wam się podobał, jeżeli chcielibyście usłyszeć coś nowego, może macie jakiś temat, o którym chcecie, żebym Wam opowiedziała. Dajcie łapkę w górę dla zasięgu, dajcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a mój kanał Wam pasuje. Poza tym zapraszam na mojego Instagrama i Facebooka. Linki do wszystkich moich mediów macie w opisie. Na Instagramie i Facebooku publikuję zdecydowanie częściej i więcej, z czego na Instagramie najwięcej publikuję. Tak jak już mówiłam, na dzisiaj to wszystko. Do następnego!